Dzisiaj składamy części z gazetki 8, 9 oraz 10 z kolekcji Ferrari 250 GTO od Fizi Publishing. Gazetka numer 8, a w niej głowica prawego bloku cylindra. W zestawie otrzymaliśmy pensetę, która wydaje się wystarczająca, ponieważ zakończenia się stykają, ale pozwólcie, że skorzystam ze swoich narzędzi. Najpierw wytnijmy to, co w gazetce jest opisane jako kostki, chociaż poprawna nazwa tego elementu to śruby głowicy cylindrów. Polecam nakleić taśmę nad punktem przecięcia, aby te drobne elementy nam nie odskoczyły. Idealnie sprawdzą się cążki precyzyjne do plastiku. Kupiłem je specjalnie, aby nie robić tego skalpelem. Mili Państwo, będziemy zajmować się tak drobnymi elementami, że jestem zmuszony zdjąć rękawiczki. Głowica bloków cylindrów ma chropowatą strukturę, co dodaje realizmu. Kostki montujemy w otworach, które są po zewnętrznej stronie. Zdejmowanie wyciętych elementów najlepiej robić w ten sposób. Łapiemy, przekręcamy na lewo lub prawo, aby to penseta dotykała taśmy i możemy montować. Niektóre kostki wchodzą dość ciężko i trzeba je mocno dociskać. Staram się nie robić tego pensetą, bo już wiem, że srebrne elementy lubią się porysować. W mojej głowicy bloków cylindra były dwa luźne otwory, z których wypadały kostki. Niestety będzie trzeba użyć kleju. Używam kleju modelarskiego do plastiku z pędzelkiem. Oczywiście kropelka również może być, ale nie nakładajcie jej bezpośrednio z tubki. Możesz użyć 100% precyzji i skupienia, a i tak wyleci taka dawka kleju, że popsuje element i sklei palce. Wredna mała. Teraz potrzebujemy prawego bloku cylindra wraz z aparatem zapłonowym, który składaliśmy w gazetce numer 7. Głowicę nakładamy tak, aby sześciokątny otwór był przy aparatach zapłonu. Skręcamy element na dwie śrubki typu B. Gazetka numer 8 ukończona. Teraz gazetka numer 9. Będziemy składać pierwsze gaźniki. Zacznijmy od elementu numer 2, czyli złączki gaźników. Łączymy go z częścią dolną gaźników. Możliwy jest tylko jeden kierunek montażu. Teraz śrubki typu B. Kolejne dwa dynksy są to części środkowe gaźnika. Teraz części górne gaźnika. Teraz montujemy lejki ssące. To raczej powinno być podpisane jako kominki gaźnika, ale nieważne. Kominki są ucięte z jednej strony, aby mogły się zmieścić obok siebie. Było trochę kręcenia, aby je dobrze ułożyć. Na szczęście po zmontowaniu dalej można nimi łatwo kręcić. Takich elementów w przyszłości złożymy jeszcze 3, ponieważ jest to silnik 12-cylindrowy.
Skończone. Wracamy do naszego prawego bloku cylindrów z poprzedniego montażu, aby zamontować następny element. Tym wypukłym elementem montujemy w stronę aparatu zapłonowego. Przykręcamy na 2 śrubki C. Jeżeli ktokolwiek zastanawiałby się, czemu dodaję komentarz później, po nagraniu filmiku, to właśnie daję powód. No przecież to wygląda wspaniale, to jest piękne po prostu, no zobaczcie. Gazetka numer 9 ukończona. Zaczynamy gazetkę numer 10. Będzie to szybkie i proste składanie, ponieważ jest to składanie drzwi, które już dobrze znamy. Obowiązkowo podkładka. Myślałem, że drzwi, które otrzymałem, są w idealnym stanie, ale zauważyłem jedną czarną kropkę, która odstaje i nie można jej usunąć. Jakoś bardzo mnie to nie martwi, ponieważ złożę reklamację i będę miał drugie drzwi do przemalowania na własny kolor. Do drzwi przykręcamy ościeżnicę wewnętrzną na 3 śrubki C. Ostatni element, klamka. Oczywiście wystający element idzie w kierunku dłuższej części drzwi. Montaż numer 10 ukończony. Dzisiaj udało nam się złożyć drzwi, prawy blok silnika oraz 2 gaźniki. Wiadomo, element jest jeden, ale gaźniki 2. A oto wszystkie elementy, jakie do tej pory udało nam się uzbierać z kolekcji Ferrari 250 GTO od wydawnictwa Fizi Publishing.